Grudzień w Polsce jest zimny. Czasami pada śnieg i jest ciemno już po południu. Ludzie noszą ciepłe kurtki, czapki i rękawiczki. W grudniu wiele osób kupuje prezenty. W sklepach jest dużo świątecznych dekoracji. Dzieci czekają na Mikołajki i na prezenty. W domach pachnie piernikami i mandarynkami. Na ulicach świecą kolorowe lampki. Wielu Polaków spotyka się z rodziną. W Wigilię jemy tradycyjne potrawy. Grudzień to też czas odpoczynku i radości. Wielu ludzi mówi, że grudzień jest magicznym miesiącem. Dzisiaj zostałam w domu i nie poszłam do pracy, ponieważ jestem chora. Źle się czuję od rana. Boli mnie głowa i gardło. Mam katar i kaszel. Dużo odpoczywam w łóżku. Piję ciepłą herbatę z cytryną. Biorę leki i staram się spać. Cały dzień spędzam w domu. Nie mam dziś dużo energii. Mam nadzieję, że jutro poczuję się lepiej. Wiele osób boi się mówić po polsku, ponieważ nie czują się pewnie. Jest jednak proste ćwiczenie, które może Ci pomóc. Możesz udawać, że odbierasz telefon, kiedy jesteś na zewnątrz. Wyobraź sobie, że ktoś do Ciebie dzwoni i zaczynasz rozmowę. Na początku możesz powiedzieć coś bardzo prostego, na przykład: przepraszam, ale nie mogę teraz rozmawiać. Kiedy poczujesz się pewniej, możesz przygotować sobie dłuższą rozmowę. Możesz opowiadać, co robisz, gdzie jesteś, albo o swoich planach. Wybierz miejsce, gdzie prawie nie ma ludzi. Może to być ulica wieczorem lub mały park. Kiedy stanie się to łatwe, spróbuj ćwiczyć w miejscu, gdzie jest więcej osób, na przykład na przejściu, gdy czekasz na zielone światło. Jeżeli poczujesz się pewniej, możesz spróbować podejść do kogoś i zapytać o drogę. Na przykład: przepraszam, jak dojść na rynek? Takie ćwiczenia pomogą Ci nabrać pewności siebie. Jeśli boisz się, że inni ocenią Twój poziom języka, z czasem ten strach będzie mniejszy. Dzięki temu łatwiej będzie Ci rozmawiać z obcymi po polsku lub w innym języku. Czas przed świętami jest bardzo intensywny. Wiele osób robi zakupy i przygotowuje się do świąt. Ludzie kupują prezenty dla rodziny i przyjaciół. W sklepach jest dużo ludzi i często są kolejki. W domach zaczynają się przygotowania do świąt. Sprzątamy i dekorujemy nasze domy. Niektórzy pieką ciasta i przygotowują świąteczne potrawy. W tym czasie w miastach są jarmarki świąteczne. Można kupić tam prezenty, słodycze i ciepłe napoje. Wieczorami miasta są pięknie oświetlone. Czuć, że święta są coraz bliżej. Święta to wyjątkowy czas. Wiele osób spędza je z rodziną. Polacy mają 3 dni wolnego. W Wigilię rodziny spotykają się przy stole. Jedzą wspólną kolację. Na stole są tradycyjne świąteczne potrawy. W domu stoi choinka, często ozdobiona lampkami i bombkami. Po kolacji dajemy sobie prezenty. W
Pozostałe 2 dni odwiedzamy rodzinę i bliskich. Niektórzy chodzą na spacery. Wigilia jest 24 grudnia. To bardzo ważny dzień dla Polaków. Dla niektórych jest to najważniejszy dzień w roku. Wieczorem rodziny spotykają się przy stole. Na stole jest wiele świątecznych potraw. Według tradycji powinno być ich 12. Przed kolacją wszyscy zwykle się modlą. Następnie dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. Zwykle jest to poruszająca chwila i niektórzy mają łzy w oczach. Potem Polacy zaczynają jeść świąteczne dania. Jedzą między innymi barszcz czerwony z uszkami, rybę i piją kompot z suszu. Po kolacji wiele rodzin śpiewa kolędy. Po kolędowaniu jest czas na otwieranie prezentów, które leżą pod choinką. Niektórzy później oglądają telewizję lub grają w planszówki. Niektórzy idą do kościoła na pasterkę o północy. Nowy rok to czas nowych postanowień. Wiele osób chce coś zmienić w swoim życiu. Często postanawiamy więcej się ruszać. Niektórzy chcą jeść zdrowiej. Wiele osób chce nauczyć się nowego języka. Inni planują oszczędzać więcej pieniędzy. Niektórzy chcą spędzać więcej czasu z rodziną. Na początku roku mamy dużo motywacji. Czasem trudno jest dotrzymać postanowień. Najważniejsze to próbować i nie poddawać się. Mieszkam w dużym domu. W moim domu mieszkają 3 pokolenia. Moi dziadkowie są na parterze. Moi rodzice mają swój pokój na pierwszym piętrze. Ja i moje rodzeństwo mamy swoje pokoje na drugim piętrze. W domu jest duża kuchnia. Cała rodzina je razem obiady. Mamy też piękny ogród. Po szkole często spędzam czas z moją rodziną. W moim domu zawsze coś się dzieje. Mieszkam w małym domku. Mieszkam tu z moją żoną. Mamy małego pieska. Mój dom jest bardzo przytulny. Mamy mały salon i małą kuchnię. Nasza sypialnia też nie jest zbyt duża. Pracujemy zdalnie. Często gotujemy razem. Po pracy chodzimy z psem na spacer. Bardzo lubimy nasz mały domek. Mieszkam w mieszkaniu w centrum miasta. Mieszkam sam. Moje mieszkanie nie jest duże. Mam duży balkon. Często piję kawę na balkonie. W mieszkaniu jest mały bałagan. Śpię na materacu na podłodze. Lubię prosty styl życia. Na dole jest żabka i kawiarnia. Lubię mieszkać w centrum miasta. Mieszkam w pokoju, który dzielę z kolegą ze studiów. Mieszkanie ma 3 pokoje. W moim pokoju są 2 łóżka. Każdy z nas ma swoje biurko. Nasz pokój jest największy. Na biurku mam laptopa i książki. W naszym pokoju zawsze jest czysto. Lubimy razem się uczyć. Wieczorem rozmawiamy albo oglądamy film. Czasem zapraszamy znajomych. Raz. Zaraz. Teraz.